Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Dreamfall Chapters w rozdziale jeszcze 4, ale już za niedługo kończymy. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie bardzo krótki, ale no nie jestem w stanie tego... Znaczy, trochę mi było... Trochę za długi odcinek poprzedni wyszedł, mogłam już wcześniej zrobić jakieś cięcia, ale myślałam, że jesteśmy tuż przy końcu tego rozdziału i po prostu nie chciałam tego przycinać, ale no jednak okazało się, że trochę więcej rozmów było, zastanawiania się jeszcze, którą decyzję podjąć i tak dalej. Szczerze powiem, że no, że to było dość właśnie trudne co tak klatki spadają? Trudne do podjęcia, bo tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, zastanawiałam się nad lojalnością wobec Barutiego. W sumie to było głównym takim powodem, dla którego chciałam mu oddać te dane w pierwszej chwili, ale faktycznie jak się zastanowić nad tym, możemy mieć z tego powodu dużo większe problemy. Dobrze, że mogłam właśnie mu powiedzieć tą prawdę, ale żeby on się przygotował, żeby potem nie było kwestii, że nie wiem, zrobiłam z niego właśnie głupkę jakiegoś czy coś, nie oddając mu tych danych, nie będąc wobec niego lojalną. Więc wydaje mi się, że to był taki dobry motyw, że mogliśmy mu powiedzieć, ale niekoniecznie mu oddać te dane. Tak to... No, ciężkie to było. Ogólnie może mniej bym się tym przejmowała, gdyby... No nie wiem. Gdybym nie była tak związana z tą grą. Ja bardzo chciałabym w tej grze podejmować jak najlepsze decyzje, jak na moje możliwości. I wiem, że to jest o tyle ciężkie, że gram w to pierwszy raz tak naprawdę i no nie wiem, jakie konsekwencje mają konkretne wybory. Nie wiem, co się stanie, jeśli właśnie wybiorę rękę albo cokolwiek innego. Więc no, pod tym względem jest mi bardzo ciężko, a naprawdę chciałabym, żeby było jak najlepiej. Co tu jest napisane? Tego wcześniej nie widziałam chyba. Jeśli wolność prasy cokolwiek znaczy, to daje prawo do krytyki i sprzeciwu. George Orwell. No właśnie, bo te napisy chyba ostatnio nie były przetłumaczone. Dziennikarstwo może zabić. Okej, tu coś jeszcze jest? Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć. Dajcie mi wolność, by poznawać, wypowiadać się i swobodnie sprzeczać według mojego sumienia ponad wszystkie wolności. Fajne teksty. Okej, dobra. To oddajmy wszystko Saliemu, tak jak już wspominam. Mam tylko nadzieję, że nie zabije tym nikogo. Reza has a great friend and an amazing editor in Sully, and I wouldn't have lasted a month without his shoulder to cry on. Sully's the best. Hey, Sully. Zoe, you're a sight for tired old eyes on this infernal day. So, dear girl, is this a social call or a professional one? I have something for you. Ah, a professional visit. Now I am intrigued. So, what is it that you may have for me? Oh, come on, don't leave me in such suspense. Documents linking Unity and Uminska to Watercorp and Wolf. I beg your pardon? Where in Manu's name did you find these documents? Baruti tipped me off. He's had his suspicions and he asked me to find evidence. And you brought it to me, to the hand, instead of your... It seemed like the right thing to do. That data, it's all in there, all you need for a full expose. Christ our Savior on a fucking bicycle. It's dangerous information, Sully. Oh, we'll keep your name out of it. Yours and his. Be sure of that. Kashama. Okay. And I was going to vote for Uminska. No, niestety. endorsed her for crying out loud. Are you sure about this? About giving the data to us? No, but
I don't want anything more to do with it. I'll put people on this right away. We'll need to verify every fact and triple check with our own sources. Will you ask Uminska or Waticorp for a response? Huh? Oh, well, that depends. If there's a chance they could destroy the evidence or hide the trail, then no. No, we won't. No właśnie. This is why we must move fast. I need everyone to come in. I don't care if they're half a world away. Everyone! Please keep me in the loop. I promise. Now, please, excuse me, Zoe. Of Okej. course, yeah. Okay, go ahead. Dobra, oddaliśmy dane. Miejmy nadzieję, że w dobre ręce. Tak, przy okazji mamy się spotkać z tym. Good guy, Sully. I don't know what we do without I naprawdę mam nadzieję, że on przez te dane nie zginie czy coś. Mam nadzieję, że nie narobiłam jakichś problemów, błędów i tak dalej, no ale cóż. Things have been a bit rough. Reza and I need to sit down and talk about our relationship. And I look forward to that about as much as I look forward to having my nails pulled, but yeah. I do love the stubborn idiot, but I'm also starting to realize it takes more to be a happy couple. And I'm not so sure we are. Może dlatego, że nie jesteś dobudzona do końca. Zobaczymy. What was that about? Sully looks giddy. What did you tell him? I found something. Unity's been taking corporate payoffs, and they're colluding with Wolf and European Dawn. What? Sully will fill you in on the details. I'm sure you're going to get quite busy. Jesus, sounds like it. Are you okay? Thumbs up. It's not my ass on the line. It's just disappointing. By the way, before I forget, dinner plans? Okej. I haven't made dinner in ages. There's a reason for that, of course. My dinners are of variable quality, but I need the practice. Okej. We usually get a takeaway. Maybe we should go out. Last time we did that was in Trieste. Feels like ages ago. Interesujące. Last time we ate at home, Reza cooked, but I don't feel like cooking, and I'm not going to ask him to make dinner. Reza was the last to cook dinner, so it is my turn. But honestly, I'm sure he'd prefer eating his own food. No to może nie będziemy proponować, że ona coś ugotuje, tylko faktycznie coś zjedzą na mieście. We usually get a takeaway. Maybe we should go out. Want to go out for dinner? We can, just as long as we go somewhere. Inoffensive, of course. You're putting words in my mouth. Am I? Sometimes I feel you're not particularly open to new things. I don't even get you anything different for lunch because I don't know how you'll react. Like last week when I bought you cheese soup. I chose the same thing you always get even when there was something new and interesting on the menu. Are you seriously blaming me for a choice you made? I know what your reaction would have been. I got the soup because that's what you always have. If I picked the pork You sausages... didn't even give me the choice, Zoe. You chose for me and you're upset about that. And this is not the first time. Będziecie If się you're so unhappy kłócić. with who I am, then why? Why what? Oh, forget it. This is neither the time nor the place. We'll talk later. Yeah, later. Look, I need to run. Message me, okay? We'll figure out dinner. Fine. Super. Jeszcze się pokłócić. Tak, dla pewności. No matter what happens now, I hope we can still be good friends. I don't know what I'd do without Reza in my life. Things have been a bit rough. Reza and I need to sit down and talk about our relationship. And I look forward to that about as much as I look forward to having my nails pulled, but... No dobra, to znaczy, że powinniśmy wracać do domu w takim razie. Fantastycznie, przyszliśmy, jeszcze się po nim pokłóciliśmy, ale w sumie to... Czemu ty o tym wspomniałaś w ogóle? Czemu... Ja wiem, że kobiety często same wywołują kłótnie. To tak... Trochę działa na moją niekorzyść, ale no trudno, tak zdaję sobie z tego sprawę, że tak po prostu jest, ale... Zoe! Jak mogłaś?
Okej, osiągnięcie. Data decisions. Tak, wracać do domu, więc będziemy się kierować do domu. Pomnik awarii. Jestem ciekawa, czy w końcu gdzieś wyjdą, chociaż pewnie po tej kłótni to nie będą mieli ochoty nigdzie wrócić. Ciekawe, czy jakby wybrała coś innego wtedy, to by się teraz pokłócili o to coś innego, a że to było to, że on jednak zareagował w ten sposób i że w ogóle jest wszystko nie tak. Pewnie wyglądałoby to w ten sposób, tak coś czuję. Muszę kiedyś wypróbować wszystkie możliwości, wybory i tak dalej. Zresztą może nawet to będę robić, bo fajnie będzie zdobyć wszystkie achievementy z tej gry, ale to zobaczymy. Jeszcze z czasem, bo jest wiele gier do, że tak powiem, przejścia, zobaczenia i tak dalej, więc ze zdobywaniem achievementów czy tam trofeów też na PlayStation to też jest właśnie problem pod tym względem, że po prostu nie mam na to czasu. A bardzo bym chciała, naprawdę chciałabym pozdobywać jakieś platynki czy coś, czy wszystkie achievementy na Steama, ale no po prostu nie ma na to czasu, a nie chcę tracić całego mojego życia na granie w gry, bo i tak tracę już bardzo dużą część mojego życia na granie w gry. Więc przynajmniej część zostawić na inne rzeczy prywatne, jakieś znajomości, jakieś moje życie towarzyskie, mało istniejące, ale jednak. Dobra, Boże, co ja robię? Co ja w ogóle paplam za głupoty? Dobra, idziemy do domu. I'm so sorry I'm late. You really threw us a curveball today. Sounds like you disapprove. Not at all. I mean, it's great. Well, it's huge, but well, I guess it just confirms my fears Oh, about the election work. yeah, well, I guess you were right. You know it's not about that. No, of course not. Anyway, let's talk. Yes, let's. Okej. O, rozdział 5. Anamneza? Co to jest? 10 dni później. General, you call for me. Step inside, Bamon. How do you find your quarters, General? I find my quarters just fine, Commander. That's not why you were summoned. You see, something's been bothering me. Mia? I've spoken to your men at the keep, and their story is the same as yours. There was a riot instigated by the resistance. In the ensuing chaos, Apostle Alvani was killed. His body was inconveniently burned in the fire. It was a bloodbath, one that someone will have to answer for someday. Certainly, General. I will see to it. I'm sure you will. I also spoke with some of the surviving prisoners. Their story diverged significantly from yours. That doesn't surprise me. They're a treacherous lot, looking for any excuse to spread discord. Maybe so. But before the riot broke out, the warden claims he was ordered to execute the Apostle. By you, personally, Commander. Lies! The infidel is trying to save his own skin. Perhaps, but what reason would he have to lie? It doesn't absolve him of any responsibility in regards to the riot. He still awaits his trial at Coldstone. He tells me the noose had been made ready for Alvani to hang at first light. I'm not saying I trust the man. Wychodzą He's a kłamstwa. cruel little person. But he appears to respect the chain of command. And what did the prisoners tell you? That the riot was set in motion to free the Apostle, not murder him. And that it succeeded. That's preposterous. Kian Alvane is ashes. He walks in shadow, lost and afraid, far from the glory of the First Mountain and the light of the Goddess.
So you tell me, Commander, and I'd hate to think you're lying to me or omitting the truth. Your relationship with Alvani. There was animosity. You knew each other when you were boys. Ah, we had run-ins. When we were both on the streets of Sidir, it wasn't uncommon. But your rivalry was bloodier, went deeper than boyish pranks. It was a long time ago. We were past that. I want to believe you, Commander. Your position here is important to me, to the Six, to all of Azadir. Have I not always served the goddess and my people here? Have I not proven myself to the Six and the Council? To the seat, to you? Any suggestion that I'm less than faithful? It greatly offends me. As it should, Famon. I have no wish to discover you've been lying to me. I have no wish to see you placed in chains. I want to believe you. And for now, I do. But I will continue investigating this matter, because something about it is not right. Something about it bothers me. If you know something, I urge you to come to me as quickly as possible before I learn you've kept the truth from me. I have not. I walk in the light, Mir. Everything I do for my nation and my people. Very well. You may go. May the Mu goddess starczy ten protect you, kucyk. General. Znaczy warkoczyk w sumie. The light shine upon us all and illuminate our path. Night, Ulvik! What news do you have for us, Ulvik? Right. So a man comes into my bar this afternoon. Azadi soldier, off duty. Has a few beers, starts getting flushed and loose-lipped. Man says there's talk of a raid. This very night. In the magic ghetto. And Oh, there's a kurczę. list. A list? The ones they're targeting. The ones they're bringing back out again. But why now? I mean, it's not payback, is it? He did mention the weapons shipment that got blown sky-high last week. Caused a fair bit of ruckus, that. Was the talk of this place for days. Seems some people enjoy a good explosion. Apparently, the commander of the Azadi Special Forces took it as a personal insult. A commander... Come on. He would take that personally. Also, man said, there's been more weapons and supplies being smuggled into the city, right under Azadi noses. Well, they've caught a few shipments, so they know people are arming themselves in the ghetto, that there's trouble brewing. Mole's been more cooperative Oh, than kurczę. usual. Whatever you did for Kian, it appears to have been appreciated. So, the way I see it, the Azadi might want to make a decisive strike tonight, before they lose control of Old Town. Well, they're not wrong. So, we need to find out who's on this list, and we need to know when they're gonna strike and from where, and we need Patience, to... Inu. One thing at a time. First we must learn if, when, and where this raid is taking place. Then we must warn our friends, including the mole. And then we must get our own people to safety, before the Azadi come. I have a few contacts I can poke. Liko? I'll start with our people in the ghetto. Kian, if you could pay the mole a courtesy call. That won't take long. Is there Okay. anything else I can do? I doubt it. Let's meet back here before midnight. Will do. Good luck, the both of you. Watch your back. Okej, jesteśmy z powrotem Kianem. Ulwik wiecznie spragniony. To wcześniej było? Tak nie zwróciłam na to uwagi. Tak, ostrzeż krecica. Dobra, to będziemy robić następnym razem. Tutaj już będziemy kończyć na razie ten odcinek. Wiem, że on jest trochę krótszy, ale no, to ze względu na to, że po prostu ten ostatni odcinek, jeszcze wcześniejszy, był taki długi. No, powiem szczerze, że się narobiło. Jestem ciekawa, o czym tam Zoe rozmawiała z Rezą w ogóle i myślę, że Wamon wpadnie z tymi swoimi kłamstwami. Zastanawiam się tylko, dlaczego usilnie próbuje wmówić wszystkim, że Kian umarł.
Nie wiem, może żeby samemu nie odpowiedzieć za to, że on nie żyje, że on żyje właściwie i teraz jest z rebeliantami. Nie mam pojęcia za bardzo na razie, dlaczego w ogóle tak się upiera przy tym, ale wydaje mi się, że to wyjdzie na jaw, tylko wtedy no, będzie miał jeszcze problemy ze względu na to, że skłamał. No, to już tam kwestia Wamona, akurat jego mi nie żal jakoś specjalnie, ale jest to takie zastanawiające trochę. No i no jestem ciekawa, jak to wszystko się skończy. Myślę, że już powoli możemy się zbliżać do końca księgi drugiej. To zobaczymy jeszcze. No dobra. W takim razie to by było na tyle. Dajcie znać, jak wy to wszystko widzicie, co o tym sądzicie. Oczywiście wszelkie komentarze chętnie poczytam. No i cóż, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Dreamfall Chapters. Na razie i pa pa! Ah